W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak wykonać pedicure. Większość z naszych klientek marzy nie tylko o pięknych dłoniach, ale również o zadbanych stopach. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Katarzyna Glińska, Cześć. czyli nasz Young z Centrali, zdobywczyni 14 medali. W Madrycie i w Poznaniu. Kasia pokaże nam, jak wykonać pedicure. Temat mocno na czasie, nie przedłużamy, zaczynamy, czas start. Kochani, kilka słów wstępu, zanim przejdziemy do pracy. Dzisiejszy materiał, który przygotowaliśmy, to jest kosmetyczny pedicure, czyli opracowujemy paznokcie, wygładzamy skórę, pozbywamy się martwego naskórka. Czasami trafią do waszego salonu klienci, którzy będą potrzebować dużo większej atencji i dużo szerszej wiedzy, która już wykracza kosmetologię, a w zasadzie jest wiedzą medyczną. Jeżeli wasz klient na przykład jest cukrzykiem, albo ma wrastające paznokcie, albo ma bardzo szerokie odciski, albo jest osobą, która ma ograniczoną mobilność, to wtedy takimi stopami powinien się zająć podolog, czyli osoba, która ma dużo szerszą wiedzę. To już przekracza manicure, pedicure kosmetyczny. Pamiętajmy o tym. My wiemy, jak paznokcie u stóp i stopy pielęgnować, ale nie leczyć. To są dwie różne kwestie. I jeszcze jedno. Możemy mieć wykonany pedicure najwybitniej na świecie, ale jeśli my, jako klientki, nie zadbamy o te nasze stopy podczas wieczornej pielęgnacji, no to ten efekt długo się nie utrzyma. To tak samo jak z włosami. Idziemy do fryzjera, a potem, czy te włosy dobrze wyglądają, to już jest w naszej gestii, czy odpowiednio o nie dbamy. Stopa musi być speelingowana w domowych warunkach oraz nakremowana dobrze nawilżającym kremem. Pamiętajmy o tym, jeżeli chcemy mieć piękne stopy. Nasz pedicure zaczniemy od wyfrezowania pięt, śródstopia, podbicia i palcy przy pomocy kapturka o niższej gradacji. Następnie wygładzimy skórę kapturkiem o gradacji 240, a w okolicy paznokci użyjemy kapturka o mniejszej powierzchni. Po wygładzeniu skóry stopy przejdziemy do obcięcia paznokci przy pomocy cęgów oraz opracowania paznokci pilnikiem 180 na 240 i bufferem 180 na 220. Do bardziej precyzyjnej i dokładnej pracy użyjemy pilnika laserowego. Na tak przygotowaną płytkę zaaplikujemy primer bezkwasowy, Pedicure Base, końcówkę French pomalujemy lakierem hybrydowym Mr. White i wszystko pokryjemy topem Pro White. Na koniec wykonamy peeling oraz wmasujemy krem Foot Lover. Na początek zapoznajmy się z budową stopy. Tutaj jest pięta, to jest śródstopie, tutaj mamy podbicie, a to, wiadomo, są palce. Zaczynamy od wymoczenia stóp naszej klientki. Kiedyś stopy moczyło się po to, żeby zmiękczyć skórę. Dzisiaj pracuje się frezarką, więc ten moment miękczenia skóry nie jest nam potrzebny, ale jest zdecydowana potrzeba i to obustronna, aby stopy klientki przeszły kąpiel, zanim trafią w ręce stylistki. Chodzi tu po prostu o komfort, o to, żeby pracować na czystej stopie. Dezynfekujemy skinseptem stopy klientki oraz nasze dłonie, a następnie zakładamy rękawiczki i zabieramy się za frezowanie. Będziemy frezować od dołu do góry, czyli najpierw pięta, potem śródstopie, podbicie i palce. Dlaczego pracujemy od dołu do góry? Dlatego, że na dole, czyli na pięcie, czeka na nas najwięcej pracy. Więc na pierwszy ogień zabieramy się za to, co najbardziej czasochłonne, żeby potem przejść do kolejnych partii stóp. Będziemy pracować nakładkami ściernymi, których gradacja jest uzależniona od grubości i kondycji skóry naszej klientki. Jeżeli klientka ma grubą, popękaną skórę, zaczynamy od gradacji 80 bądź 100. Nasza modelka ma dość delikatną skórę, dlatego zaczynamy od nakładki ściernej o gradacji 180. Frezujemy pięty w jedną stronę krótkimi ruchami z delikatnym naciskiem. Obroty frezarki to kwestia jak zwykle indywidualna, chociaż można przyjąć za normę, że nie schodzimy poniżej 15 000 obrotów. Jeśli naskórek jest mocno zrogowaciały, to będziemy pracować na wyższych obrotach, aby nie siedzieć nad jedną piętą przez pół dnia. Krótkie i szybkie ruchy i delikatny nacisk są przyjemne dla klientki, nie spowodują dyskomfortu ani zagrzania skóry. Przechodzimy do śródstopia i podbicia. Frezujemy podbicie naciągając górę stopy, czyli trzymamy klientkę za palce, odchylamy je w tył, aby skóra była idealnie naciągnięta. Wtedy będziemy mieć łatwy dostęp do zrogowaciałej powierzchni. Przechodząc do palców, zmniejszamy obroty na 10-15 tysięcy. Palce to mała powierzchnia, dlatego trzeba być bardziej uważnym. Przy niższych obrotach mamy pewność, że frezarka nie wpadnie w obroty i nie zrobi rotacji wokół palca. Bez względu na to, czy pracujemy kapturkiem czy frezem, stylista zawsze ma kontrolę nad sprzętem.
Usuwamy mniej więcej 90% martwego naskórka, co zapewni nam satysfakcję z zabiegu, ale również chroni stopy przed zatarciem. Świeżo wyfrezowane stopy to luksus, ale zbyt mocno wyfrezowane stopy to już trochę nawet kłopot. Taka bardzo miękka skóra, która trafi do buta, zaraz będzie obtarta, porobią się jakieś nagniotki, nieprzyjemności. Nie, co za dużo to niezdrowo. Po tych czynnościach zmieniamy kapturek na gradację 240, aby wygładzić świeżo wyfrezowaną skórę i pozbyć się wyczuwalnych zadziorków na stopie. Jeśli ich nie usuniemy, stopy naszej klientki mogą haczyć, na przykład o prześcieradło. Sekwencja wygładzania jest taka sama jak frezowanie, od dołu do góry: pięta, śródstopie, podbicie, palce. Pamiętamy, krótkie ruchy w jedną stronę, aby nie zagrzać skóry. Pora na wyfrezowanie skóry wokół paznokci. Zmieniamy mandrel na mniejszy w kształcie walca o gradacji 240, aby zapewnić sobie bardziej precyzyjny dostęp do linii wału okołopaznokciowego. Zabieramy się za wycięcie i obróbkę skórek. Zaczynamy od frezu numer 9, którym odpychamy i usuwamy nabłonki z paznokcia. Pracujemy ruchem podpychająco-wymiatającym, zaczynając od największego palca i przechodząc do najmniejszego. Po odsunięciu skórek zmieniamy frez na numer 3, aby pozbyć się zadziorków, które powstały po poprzednim frezowaniu. Podnosimy skórki i ruchem już tylko wymiatającym, nie podpychającym, oczyszczamy powierzchnię, pozbywając się wszelkich pozostałości. To ważny element pedikuru bądź manikuru frezarkowego. Trzeba pamiętać, że jeżeli położymy hybrydę na nieoczyszczoną powierzchnię, to po pierwsze utrudniamy sobie robotę, a po drugie ryzykujemy, że pojawią się zapowietrzenia. I właśnie, jeżeli ten temat Was interesuje, to odsyłamy do odcinka, w którym dowiecie się, jakie jest 8 podstawowych błędów, dlaczego pojawiają się zapowietrzenia. Następnym krokiem zbliżającym nas do pięknych stóp jest usunięcie skórek przy pomocy cążek. Pracujemy ostrożnie i delikatnie. Wbrew pozorom, skórki na stopach nie są mocniejsze niż te na dłoniach. Mało tego, stopy są bardziej ukrwione niż dłonie. Tym bardziej nie chcesz zaciąć swojej klientki, kiedy wykonujesz pedikur. Skórki mamy już opracowane, nadszedł czas na skrócenie paznokci. Długości paznokci pozbywamy się za pomocą cęgów do pedikuru, które mają wyprofilowaną rękojeść, co zapewnia pełną kontrolę nad wykonywaną czynnością. Skrócone paznokcie opracowujemy pilnikiem o gradacji 180 na 240, ponieważ pracujemy na naturalnym paznokciu, niższa gradacja nie jest nam potrzebna. Pamiętajmy, że paznokcie piłujemy na prosto. Warto jednak wypiłować rogi, aby nie wrastały w skórę. Tutaj przyda się pilnik laserowy. Cienki, bardziej precyzyjny, mieści się w szczelinie pomiędzy wolnym brzegiem a opuszkiem. Tradycyjny pilnik byłby za gruby do tego zadania. Wygładzamy powierzchnię bufferem o gradacji 180 na 240. Przechodzimy teraz do malowania paznokci. Tradycyjnie zaczynamy od przetarcia powierzchni fioletowym cleanerem. Następnie nakładamy primer bezkwasowy oraz pedicure base. W bazie do pedikuru ważne jest to, aby była elastyczna, dobrze współpracowała z naturalną płytką, bardzo dobrze trzymała się paznokci i żeby jej konsystencja pozwalała pracować cienkimi warstwami. Dzięki temu paznokcie będą wyglądać tak, jakby były pomalowane zwykłym lakierem, naturalnie i smukło, ale ta stylizacja będzie dużo trwalsza. Jeżeli naturalna płytka posiada ubytki, baza, pomimo że cienka, pozwala je uzupełnić, a nawet delikatnie nadbudować w przypadku wklęsłych paznokci. Każdy maluje paznokcie tak, jak mu wygodnie. Kasia zaczyna od drugiego palca, przechodzi do trzeciego palca i utwardza obydwa przez 30 sekund. Następnie nakłada bazę na czwarty i piąty palec i znowu utwardza obydwa przez 30 sekund. Na końcu aplikuje bazę na dużego palca i utwardza go osobno, również przez 30 sekund. Nakładamy białą hybrydę na paletkę i cienkim pędzelkiem 006 zaczynamy malować końcówki French. Pamiętamy, że paznokcie u stóp obcinamy na prosto, więc French również malujemy na prosto, delikatnie zaokrąglając jego wąsy z prawej i z lewej strony. Podczas malowania Frencha również posługujemy się metodą co dwa palce. Drugi, trzeci utwardzamy przez 30 sekund, czwarty i piąty utwardzamy przez 30 sekund i osobno duży palec. Hybryda Mr. White dobrze sprawdza się do Frencha na stopach. Wystarczy jedna warstwa, aby stworzyć wyraźnie odciętą linię w śnieżno-białym odcieniu. Zobaczcie, pracując z dobrym pędzelkiem, French w zasadzie wykonuje się sam. Nie ma żadnych smug. Do Frencha na stopach najlepiej używać lakieru hybrydowego. Żele do zdobień mogą popękać albo się wykruszyć, na przykład po 2-3 tygodniach, czasami nawet na następny dzień. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że żel do zdobień jest produktem dużo bardziej twardym
i z założenia pracujemy nim na nadbudowanej powierzchni. Naszych paznokci u stóp niekoniecznie chcemy ani nadbudowywać, ani przedłużać, więc tutaj trzeba użyć produktu, który dobrze sobie poradzi na elastycznej powierzchni, czyli lakieru hybrydowego. Po aplikacji i utwardzeniu wszystkich końcówek French przechodzimy do nałożenia topu nawierzchniowego. My użyjemy Pro White'a, który wizualnie jeszcze bardziej podbije śnieżno-białą końcówkę. Pięknie będzie się komponować na opalonych stopach. Pro White jest topem, który zostawia warstwę dyspersyjną. Trzeba poczekać minimum 30 sekund, zanim ją przetrzemy. Dopiero gdy top ostygnie, przecieramy dyspersję wacikiem bezpyłowym nasączonym w cleanerze Super Shine. Widzicie, jak się świeci? Taki nieskazitelny i długotrwały blask jest wart odrobiny zachodu. I teraz czeka nas najprzyjemniejsza część stylizacji. Przechodzimy do wypeelingowania świeżo zrobionych stóp naszej klientki. Jeśli lubicie peelingi mocno nawilżające, mam coś dla Was. Nasz indigowy peeling zawiera w sobie masło shea, masło kakaowe, olej makadamia, migdałowy, olej kokosowy. Łącznie 37% całej receptury to jest mocno nawilżający skład pochodzenia naturalnego. Duża pucha wystarcza na wiele dobrych użyć. On przepięknie pachnie, o tym też trzeba powiedzieć. Jest dostępny w 4 różnych zapachach, więc na pewno każdy trafi na swojego faworyta. No i co? Najważniejsze, można go używać zarówno do stóp, jak i do całego ciała. Polecam, tak, zdecydowanie spróbujcie i dajcie mi znać w komentarzu, czy faktycznie jest na czym zawiesić oko. Po wmasowaniu peelingu musimy go usunąć za pomocą wody. Ponownie myjemy stopy klientki, suszymy papierowym lub jednorazowym ręcznikiem. Wisienką na torcie będzie wysmarowanie skóry kremem do stóp. Jeśli klientka przyszła do nas w klapkach, możemy wytrzeć spód z nadmiaru kremu, żeby stopy się nie ślizgały. W Indigo mamy krem do stóp. Ludzie często się pytają, jak to krem do stóp? Indigo, dłonie, ręce, jak to? Stopy. No tak to, mamy krem do stóp, nazywa się Foot Lover. Ma wysokie stężenie mocznika, co wpływa na to, że stopy nie pękają. To jest ważna rzecz, szczególnie w trakcie wiosny i lata. Jeżeli używasz tego kremu, to możesz zapomnieć o pękających stopach. Nawet zrobiliśmy badania potwierdzające tą skuteczność. Jeżeli ktoś lubi czytać na temat badań, to zapraszam do karty produktu. Na naszym sklepie tam są wszystkie informacje. Moi drodzy, w zakładce letnie promocje znajdziecie Foot Lovera w dużo lepszej cenie niż do tej pory. O 40% mniej, czyli zamiast 25 zł, bo taka była cena regularna, teraz kosztuje 15. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Nie wiem, czy kojarzycie, ale tak naprawdę kremy do stóp nie zawsze ładnie pachną. Rzekłabym nawet, że czasami to nie fajnie pachną, a nasz pachnie Seven Heaven i to też jest wartość dodana, szczególnie dla tych wszystkich dziewczyn, które uwielbiają pachnące kosmetyki. I to już koniec naszego odcinka. Jeżeli było przydatnie i informacyjnie, dajcie znać w komentarzu. Dzięki za uwagę, cześć!